Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszną swojską domową kiełbasę. Uwędzoną i sparzoną. Po prostu pyszną. Na co dzień i od święta. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zrobimy kiełbasę z około 6 kg mięsa. Mięso nie może być za chude, musi być trochę chudego, trochę tłustego. U mnie przewaga karkówki około 3 kg. Bardzo lubię smak karkówki i jest w niej i sporo chudego mięska i trochę tłustszego. Możecie zamiast karkówki użyć łopatkę wieprzową. Szynka wieprzowa, chudziutka. U mnie około kilograma, jest tam go troszeczkę więcej niż kilogram. I to jest bardzo chude mięso. Szynkę ewentualnie możecie zastąpić schabem. I boczek wieprzowy, około 2 kg niepełnych, więc razem z szynką to będzie 3 kg. Boczki mają gdzieniegdzie jeszcze takie twardsze chrząstki, które musicie za chwilę powycinać. Mięso musimy pokroić. Jak widzicie, z boczku wycinam teraz te twarde części. Nie może być żadnych takich kawałków w naszym mięsie. Boczek mam już bez skóry. Dzielimy mięso na kawałki tłustsze i chudsze. Do 2 misek, bo będziemy je później inaczej mielić. Kroimy je w takie kawałki trochę większe niż na gulasz. Mięso musimy zważyć, bo na każdy kilogram mięsa potrzebujemy 20 g peklosoli. U mnie jest tutaj trochę ponad 3 kg, więc wyszło mi, że muszę dać 67 g peklosoli. Tłustszego mięsa mam trochę mniej, niepełne 3 kg, więc dam 52 g peklosoli. Teraz mięso musimy porządnie wymieszać z peklosolą. Każde osobno. Po wymieszaniu mięso ląduje do lodówki. Nakryję sobie jeszcze folią spożywczą. Zostawiamy w lodówce na około 1 dobę, nawet do 2. U mnie stało 48 godzin. W międzyczasie raz jeszcze wszystko przemieszałam. Mięso stało już w lodówce 2 doby. Możemy je teraz całe zmielić. Chude mięso mielimy na maszynce na najgrubszych oczkach, a tłuste na średnich oczkach. Nie za drobnych. Mielimy oba mięsa do jednej miski już. U mnie najpierw tłuste, na drobniejszych oczkach. Potem zmieniamy sitko na grubsze i mielimy chude mięso. Mięso zmielone. Widać ewidentnie, tłuste jest dużo drobniejsze, a to chudsze zrobiliśmy w trochę grubszych kawałkach. Oczywiście, jeśli macie sitka jeszcze grubsze, możecie spokojnie użyć nawet grubszego do tłustszych rzeczy. To już wszystko w zależności od tego, co macie w domu, jakie sitka. Ja użyłam podstawowych, które są po prostu dodane zazwyczaj do maszynek do mielenia mięsa. Nie dokupowałam żadnych specjalnie. Teraz musimy mięso doprawić.
Przyprawy daję podstawowe. Soli już nie dodaję, ponieważ dawaliśmy już peklo-sól na początku. Mięso jest już zamarynowane. Dodajemy majeranek. Majeranku potrzebujemy około 2 gramów na kilogram mięsa. Ja mam tu około 6 kg. Dałam sobie 12 gramów majeranku. Pieprz czarny 30 gramów, czyli około 5 gramów na 1 kg mięsa. I czosnek. Czosnku dajemy całkiem sporo. Ja daję około 70 gramów na tą ilość mięsa. Czosnku na końcu często dodaję jeszcze więcej, jak spróbuję już mięso po wymieszaniu. Ale to wszystko zależy od tego, jak mocno czosnkową kiełbasę lubicie. Ja akurat lubię bardzo czosnkową i nie żałuję czosnku. Teraz będziemy wyrabiać kiełbasę, a to jest bardzo ważny proces. Musimy to wyrabiać bardzo długo, ubijając, uklepując mięso. W trakcie wyrabiania i mieszania będziemy dolewać mocno zimną wodę na tą ilość mięsa, czyli na 6 kg, około 200-250 ml. Do pomocy w wyrabianiu i ugniataniu mięsa zaciągnęłam męża, bo jest to trudna i ciężka praca, wymaga naprawdę sporo siły. Mięso wyrabiamy do momentu, kiedy naprawdę będzie się mocno kleić. U nas zajęło to około 20 minut. Już wtedy mocno się kleiła. Możecie również pomóc sobie robotem kuchennym z hakiem, mieszając partiami mięso. Też fajnie wyrobi, ale jest trochę więcej zabawy, bo trzeba to robić partiami. Wszystko się naraz nie zmieści. Mięso mamy dobrze zamieszane. Sprawdźcie jeszcze je w tej chwili w smaku. Odrobinkę malutką, nie zaszkodzi, a będziecie wiedzieć, czy nie trzeba czegoś dodać. Musicie zrobić pod swój smak. Mięso odstawię teraz na chwilę i zajmę się jelitami. Jelita mam wieprzowe naturalne, zwykłe do kiełbasy. Musimy je teraz otworzyć. One są mocno zasolone. Przepłuczę je teraz pod bieżącą wodą i zaleję ciepłą. Jelita przepłukane, nie mają na sobie już nadmiaru soli. Możemy je teraz zalać ciepłą wodą i odstawić do namoczenia na około 20 minut. Po tym czasie możemy nabijać nadziewarkę mięsem. Możecie również użyć normalnej maszynki do mielenia mięsa z końcówką do wyrabiania kiełbasy. Tak jak pokazywałam już w przypadku przepisu na białą kiełbasę. Mięsem musimy wypełnić całą rurkę do nadziewania. Końcówkę musimy posmarować olejem i nakładamy jelito. Nie zawiązujemy na początku, dopiero jak wyjdzie odrobinę kiełbasy i wyjdzie całe powietrze. Pomału napychamy kiełbasę dosyć ciasno, aż skończy się jelito. Zawiązujemy na końcu. Pętka wiążemy jakie chcecie. Albo króciutkie, albo długie. Ściskając w miejscu skręcenia. I tak robimy z całym mięsem.
Kiełbasa gotowa. Musimy ją odwiesić. Niech sobie osiądzie. Najlepiej na całą noc. Po tym czasie rozgrzewamy wędzarnię bez dymu w temperaturze 50 stopni około 1 godzinę. Następnie kiełbasę wieszamy i jeszcze bez dymu osuszamy ją przez około 1,5 godziny, również w temperaturze 50 stopni. Następnie puszczamy dym i w elektrycznej wędzarce wędzimy w temperaturze 80-90 stopni przez 3,5-4 godziny. Jeśli wędzarka jest na drzewo, wtedy temperatura jest trochę niższa, około 60 stopni. Następnie gotową kiełbasę parzymy w wodzie, w garnku w temperaturze około 70-80 stopni przez około 30 minut. Sparzoną kiełbasę przekładamy na około pół minuty do zimnej wody i odwieszamy w chłodne miejsce, żeby sobie ostygła i się porządnie osuszyła. Jeśli Wam się podobał mój przepis, zostawcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!